Cześć, Widzu. tutaj ja, Wojtek. A Superhot to najbardziej innowacyjny shooter, w jaki grałem od lat. Superhot to wydana przez studio Superhot Team pierwszosobowa strzelanka, Nie zdradzaj szczegółów. w której głównym celem jest zabijanie czerwonych gości i przechodzenie poszczególnych aren dla własnej satysfakcji i chęci wydostania się z gry. Proszę przestać. Głównym założeniem jest to, że musisz uwolnić swój umysł. Przestań. Nie możesz dać się obezwładnić przez system. Zwykle łamanie Co umowy mnie obchodzi umowa użytkownika? Chcę być wolny, system was zgubi, ten świat to procesu iluzja. eliminacji gracza. Wy żyjecie w iluzji, nie dajcie się oszukać. Ten niesforny gracz nie będzie nam już dłużej przeszkadzał. Już go z nami nie ma. Teraz możecie być spokojni. Bo to wszystko miało być tylko prowadzeniem do klimatu gry. A oto... Tak jak już mówiłem, Superhot to pierwszosobowa strzelanka, w której mimo faktycznego grania w tajemniczą grę Superhot Exe, głównym celem nie do końca jest rozwijanie łbów czerwonym typom, ale zacznijmy od samych sobie mechanik gry. Po uruchomieniu Superhota to co zobaczymy jako pierwsze, to powiadomienie, że otrzymaliśmy nową wiadomość, a osoba z którą rozmawiamy wysyła nam kraka do nowej, popularnej, a zarazem nadal owianej tajemnicą gry. Tutaj wszystko się zaczyna. Głównym założeniem Superhota jest tak zwany bullet time, czyli jak to jest ujęte w grze, czas płynie tylko wtedy, kiedy ty się poruszasz. I już pomijając dość niestandardową, wręcz sterylną oprawę audiowizualną, to jest właśnie ten element gameplayu, który wyróżnia Superhota na tle innych gier typu first person shooter. Czas płynie tylko wtedy, kiedy gracz się porusza. Mimo tak banalnej mechaniki, Superhot wcale nie jest tak oczywistą grą. Wielu zasad lub ruchów trzeba się nauczyć po prostu grając. W pewnym momencie każdy gracz spotyka się z sytuacją, kiedy sam do siebie powie: a, więc tak to działa. Kiedy zaczynamy poziom, nie mamy tak naprawdę nic w rękach. Broń można zrobić na dwa sposoby: zabierając ją wrogowi lub znajdując porzucone oręże w danej lokacji. Superhot oferuje, wydawać by się mogło, niewiele rodzajów broni. Najczęściej przyjdzie nam walczyć za pomocą pistoletu, strzelby, swego rodzaju broni automatycznej i katany. Poza tymi czterema podstawowymi broniami spotkać się można z takimi urozmaiceniami jak łom, łopata, z czym do czego, mordo, z czym do czego, pałka baseballowa, porozrzucane butelki, w końcu gra wydana przez Polaków. Mimo tak oczywistej sprawy, że no wiecie, jak pistolet to się nim strzela, hello, to w Superhocie, to się tak odmienia? Superhocie. Tak naprawdę każdym typem broni można rzucać w celu tymczasowego głuszenia wroga, a tym samym wymuszenia na nim upuszczenia jego własnej broni. Po ukończeniu głównego wątku fabularnego Superhota, co swoją drogą nie zajmuje zbyt długo, bo Superhot jest stosunkowo krótką grą, czekają nas jeszcze tak zwane areny oraz wyzwania. W tym pierwszym spełniać się można jako seryjny morderca, rozczaskując łeb wszystkiemu co się porusza, a co stanęło graczowi na drodze. Bardzo pozytywnie to brzmi. A w tym drugim, to samo w sobie mówi, wyzwanie, jest to przejście danych poziomów w grze w nietypowy sposób, na przykład w jak najkrótszym czasie lub zupełnie bez użycia broni. Minęło chyba zaledwie parę minut, a już nie ma o czym mówić. Świetnie, pójdźmy lekko w off-topic. Dzisiaj rano jadłem taką dobrą kanapkę i w pewnym momencie przypomniałem sobie, jak latem tamtego roku, jak byłem u kuzyna i akurat dość wcześnie wstałem, więc poszedłem do kuchni i... Może nie aż tak bardzo w off-topic. A, no tak, wybacz. Dostępnych jest tak naprawdę kilka wersji tej gry, w dalszym ciągu bazującej na tej samej mechanice, chociaż zdawać by się mogło opowiadających różne historie. Są to następująco podstawowy Superhot, czyli ten, którego zarys wam już tu przybliżyłem, Superhot Mind Control Delete, które trzyma się we wczesnym dostępie od dobrego roku jak nie więcej, a którego nazwa spokojnie mogłaby zostać przemianowana na Superhot RPG, oraz Superhot VR, który jest dokładnie tym samym co powyżej, tylko zrealizowanym przy użyciu technologii wirtualnej rzeczywistości. Jedną z ciekawszych wersji gry, która moim zdaniem co prawda nie przebija wersji PC-owej, ale i tak jest warta uwagi, to Superhot w wersji na konsolę Nintendo Switch. Grając w trybie handheld mamy możliwość grania w sposób, który na myśl może przywieść takie trochę biedackie virtual reality. A mianowicie pochylając konsolę dzięki wbudowanemu w nią żyroskopowi, jesteśmy w stanie rozglądać się w świecie gry, co w dużym stopniu rekompensuje niską precyzję gałek analogowych, która nie występuje np. przy graniu za pomocą standardowej myszy i klawiatury. Sorry, PC Master Race obowiązuje. Czuję się jak debil. Czyli względnie normalnie. Tak.
Może kiedyś wrócę do tej gry przy okazji premiery Mind Control Delete, o ile ona nastąpi, ale jak na razie to chyba wszystko. Oto cały Superhot, o którym mogłem wam powiedzieć. Miłej gry i pamiętajcie,